dzisiejszym odcinku Boogie Garage. Nieudolne próby driftu. Pytanie z karty. Dobra, okazało się coś bardzo złego. Pies pije wodę z biletu. Testujemy profesjonalne narzędzia. Od długiego czasu chodziło za mną cabrio. Jako że w budżecie było MX-5 i BMW Z3, a MX-5 NB już przerabiałem kilka lat wstecz, wybór padł na Z3 w całkiem niezłym stanie. Za progi się podnosi, dach nie cieknie, hehe. Silnik wydaje się działać dobrze. Dziś zajmiemy się naprawą ruszających się foteli, poprawieniem ich aspektów wizualnych, jak też naprawą przełącznika światła. Na razie w planach jest przerobienie wnętrza, szczególnie konsoli środkowej, ale to w swoim czasie. Zacznijmy od naprawy foteli. Otwieramy furkę, ściągamy dach dla wygody i jesteśmy gotowi do działania. Dobra, pierwszy krok, żeby ściągnąć fotel. Odsuwamy sobie go do tyłu na maksa. Tutaj nam się odsłaniają dwie śruby. Na raz, dwa. To są śruby 13 i jest sobie z czasem. Dobra. Tak, dwie pierwsze są ściągnięte. Przesuwamy fotel na maksa do przodu. I tutaj powinny być kolejne śruby. Co to jest tutaj? Tutaj z tyłu mamy akurat dwie śruby 16. Analogicznie jak z przodu możemy sobie tutaj je odkręcić. Analogicznie robimy ze śrubą po drugiej stronie. Już mamy 4 śruby ściągnięte. Odkładamy sobie je w takie miejsce raz jeszcze, żeby nie zapomnieć, gdzie one są. Wiadomo, że się mogą zgubić, ale to w każdym razie fotel jest już luźny. Pamiętajcie, żeby też odkręcić sobie pas, się wyciągnąć go przez tą szczelinę. No i ostatni fragment, zanim możemy wyciągnąć fotel. A co to jest? To trzeba odpiąć tutaj tą wiązkę. I coś chyba było już majstrowa. No odepniemy i można wyciągnąć fotel. Protip. Jak nie ma jak na czym oprzeć tutaj fotela, to można użyć na przykład właśnie klucza i sobie postawić fotel, będzie wygodniej. Na pewno wycinał. O, 2 euro. Tam jest z tyłu. Ciekawe, ciekawe. Dobra, odpinamy. Bardzo prosta sprawa, one są tutaj na takich klipach. Wystarczy nacisnąć tutaj z obu stron i wyjdą bez problemu. Może czasami coś tam się zaciąć, wtedy możemy użyć na przykład polskiego śrubokręta, ale generalnie prosta sprawa. Odpinamy te zatrzaski i wyciągamy. No i dobra, jak to jest podpinane, to już można de facto fotel, a jeszcze nie można, bo jeszcze trzeba ściągnąć pasy. Dla ułatwienia możemy sobie tak przechylić fotel i tutaj mamy pełny dostęp. To jest też śruba 16, to jest rozpięte, no fotel wychodzi bezproblemowo. I co tu mamy? 2 euro, 4 euro, 4 euro, 10. No i już się zwraca samochód. Dobra, okazało się coś bardzo złego. Generalnie, jak to w większości kabrioletów. Generalnie tu jest sucho, to jest super. Natomiast patrzcie, co się tu dzieje. Tutaj są gąbki. Mogę dosłownie z tej gąbki wyciskać wodę. O ja pierd... No nic, no trzeba będzie to jakoś osuszyć. Nie mam pojęcia, skąd może być przeciek. Gdyż odpowiem, że sprawdzałem samochód deszczu i tak dalej. Wszystko było ok, nic nie cieknie do środka, więc w sumie nie jestem pewien, ale osuszymy. Jeździć, obserwować. Jest drugi ten sam. Znam ta sama historia. Tu mamy czujnik zajętości pasa, z tego co się orientuję. Odpinamy. No i jest. Teraz pytanie, bo tutaj była powódź. Osuszyłem ją dosyć mocno. Zobaczymy, co tam się dzieje. O, dobra. A tu jest sucho. Dobra. No nic, osuszymy to i trzeba naprawić mechanizmy. No i skórę. Dobra, żeby teraz to osuszyć, bo generalnie już tam trochę całą wilgoć tak zebrałem w chmatkach i w papierze toaletowym, wiadomo. No to wypadałoby to jakoś osuszyć, no ale ściągać to całe to jest dużo roboty, więc
weźmiemy profesjonalny sprzęt i podeprzemy i niech sobie dzisiaj schniecie, będzie 30 stopni. To akurat trochę tam pomoże. No i kto powie, że to nie jest profesjonalny sprzęt. Idealna podpórka. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to zrobione co najmniej chujowo, ale ja powiem, że jest średnio. Osuszy się, osuszy. Na cały dzień. Trochę wygląda jak Blair Witch Project, więc może jakaś wiedźma to osuszy. Dobra, fotele już wyciągnięte. Generalny stan jest taki, jak tutaj widać. To jest oczywiście pasażer. On jest całkiem zdrowy. I to jest pies. Stan jest całkiem zdrowy. Tutaj trzeba trochę zrobić doprawek. Ale nie ma żadnych przetarć, takich mocnych, jakichś tam uszkodzeń. Potwierdza. No oczywiście fotel kierowcy jest tutaj znacznie gorszy. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę. Zobaczymy. Na pewno to się da usunąć. Te wszystkie zgniszcza będą ok. Pomaluje się go na czarno, będzie ładnie wyglądać. No i trzeba go trochę postrzegać, ale to zaraz ściągniemy też. Na razie trzeba zacząć od naprawy sliderów. Dobra, generalnie trzeba jeszcze się cofnąć o krok i założyć fotele z powrotem, ponieważ zjebałem robotę. Tu są dwie śrubki. Co to jest? Gwiazdki, jeszcze jest jedna tutaj pod spodem, ale żeby do tej jednej dojść, to fotel nie może być przesunięty na maksa do przodu, tylko musi być do tyłu, więc no, wracamy, zamontujemy, odsuniemy i zobaczymy. Dobra, generalnie robota jest dosyć prosta. Tutaj mamy dwie śrubki T20, odkręcamy i odkręcamy śrubę T50. No i dobra, po odkręceniu to już powinno być luźne. Można wyciągnąć. Tu jest mechanizm poruszania właśnie tego, w sensie to jest taki metalowy drut, który na końcu jest kwadratem, który sobie wchodzi tak naprawdę. Tutaj sobie wchodzi i sobie obraca. I teraz w czym jest problem? Problem polega na tym, w tych fotelach, że tutaj de facto już nawet tych gum nie ma, ale tutaj pomiędzy na tym gwincie, w tych tutaj szczelinach powinny być reparaturki. I teraz jak to wygląda? No, ja zachęcam do tego, żeby sobie to wydrukować samemu na drukarce. Jeśli ktoś jest leniwy, tak jak ja, to może sobie to zakupić na Allegro. Taki pakiet reparaturek kosztuje około 10 zł i wygląda, są takie właśnie reparaturki, kawałki plastiku po prostu, które usztywnią tą konstrukcję, żeby to nie latało. Ważnym elementem jest to, żeby zapamiętać chyba, na jaką długość to wchodzi tutaj. Teraz to trzeba wykręcić, więc zapamiętajmy sobie, że jak tutaj jest po środku, to co ile to może być? Widać jeden gwint chyba, nie? Jeden taki obrót gwintu na zewnątrz, no i do tego starajmy się tak to wycyrkulować. No to co? Robota. Odkręćmy to sobie. No i dobra. To sobie wyrzucamy. Jest tutaj takie gówno. Bierzemy sobie reparaturkę jedną. Cyk. Wrzucamy. Tutaj to można tym wrócić tutaj. I druga reparaturka idzie tutaj na wierzch. Zła postrość. O kurde, nie chcę wejść. Niedobrze. O. Dosłownie to na styk wchodzi, więc tu trzeba tak trochę to wiggle. O. I wciskamy. No i dobra. Jest, trzyma się. Jak już jest zamontowane, raz jeszcze przekładamy to. No i tak jak mówiłem, ważne to jest zapamiętać, ile tak naprawdę tego wystawało. Tutaj był jeden zwój, więc powiedzmy coś w tym stylu. No i tak analogicznie robimy sobie z drugim, no i w drugim fotelu. No i mamy gotowe, tak naprawdę już fotel nie powinien nam jeździć. Więc dobra, jak to zamontować? Odsuwamy sobie tą szynę, przekładamy w ten sposób, w sensie to jest dolna część. Jesteśmy but, żeby tu to zasunąć. Tylko teraz najważniejsza rzecz to jest to, żeby rzeczywiście ten czpień wszedł nam w ten nasz pierdolniczek. Teraz jak to zrobić? Tutaj mamy otwór rewizyjny, więc
tutaj przez niego możemy sobie podglądać i śrubokrętem tutaj namierzamy. O! Jest taka dłubanina trochę, ale okej. No, trzeba zamówić śrubokręt. Weźmy sobie takiego kolosa. Więc to co musimy zrobić. Cyk, fuch. O! Jak wam to dobrze weszło? Weszedło? Było. Trzeba troszeczkę tutaj pomóc, żeby to doszło na miejsce. No i co? Robimy pozostałe 4. Zobaczymy, jak to działa. No dobra, generalnie wszystko wymienione. Slidery są już naprawione, repertuki założone, wszystko poskręcone. Więc teraz można przejść do naprawy skóry. W sensie naprawy, regeneracji byśmy powiedzieli bardziej. Tego pedału nie rozbieram. To jest spoko. Pasażera, w sensie nie jest podarty, nie ma jakichś tam rzeczy. Spieprzony ten jest znacznie gorszy, więc myślę, że zacznę od tego. No i trzeba ściągnąć powłokę, myślę. I będziemy sobie to zszywać, oczywiście ręcznie, na 30%. Wszystko na 30%. Żeby ściągnąć te skórki stąd, no trzeba odkręcić te plastiki najpierw. Tutaj są takie zaczepy w pokroju czegoś takiego, to można podważyć sobie śrubokrętem. Tutaj są takie zaczepki właśnie, się je podwija z tego co rozumiem. No i dobra, spróbujemy, zobaczymy. Łatwiej będzie to ściągnąć na pewno niż założyć, ale to jest zmartwienie za godzinę. W ściąganiu poszycia, jeśli macie pozgrzewane siedzenia, to tutaj trzeba odpiąć ten przewód i go też wyciągnąć. Tu jest pod spodem jeszcze jedna taka zapinka, w sensie tutaj pod spodem, więc ściągamy to. 16. No dobra, teoretycznie możemy już ściągnąć. To są dwa miejsca do zszycia. Pierwsze to jest to, co pokazywałem wcześniej, to jest to. A drugie to będzie tutaj, co rozdarłem przy ściąganiu tego, więc przy okazji naprawimy i nie będzie śladu. Tego całego nie ściągnę, bo to jest przyklejone, co ma w sumie sens. W takiej pozycji myślę, że też to damy radę. Tutaj zaszyć na tej wysokości tych szwów, tutaj się po prostu to złapie i się zszyje. Weźmy sobie zawiętą. Wziąłem po dwie, bo już kiedyś coś podobnego robiłem. One się często potrafią łamać. No teraz myślę, że proszę bardzo. Zagięta. Dobra, zaszyte jest. Tutaj trzeba będzie poprawić trochę. Za daleko trochę dałem, tutaj za blisko. No, ale no nie będzie dziury przynajmniej, więc będzie ok. A to się zaraz tutaj wyrówna. Dobra, powiem szczerze, spodziewałem się gorszej roboty po sobie, ale zrobiłem co najmniej średnio. Jest bardzo mocno zaszyte, nic się super sprawdza. I tutaj już rozdarcia. No nie ma, no tutaj tu wiadomo, że coś tam może odchodzić, to ma 30 lat, ale generalnie no nie można powiedzieć, że jest źle. Dobra, generalnie ta część jest już zrobiona. No tutaj pięknie nie wygląda, ale tutaj wygląda całkiem ok. Zostało do naprawienia to. I jeszcze zrapałem taką łatkę, co była wcześniej. No myślę, że tutaj należałoby to zaszpachlować, dodać gąbkę, bo tam gąbki nie ma. I naprawimy to tak, żeby było całkiem rzeźko. Ale to zaraz. Dobra, jest skok. Jest gotowe. Tu już zostało zaszyte. No i tutaj wygląda to w ten sposób. Nie jest jakoś lepiej niż dziura na pewno. Więc ok, zakładamy teraz to i zobaczymy co to wyjdzie. Dobra, to już założone. Teraz najgorszy fragment to jest właśnie ten boczek tutaj, bo on jest nie dość, że z zewnętrznej strony spieprzony, tak samo tutaj nie miał gąbki, więc no, zaraz jakąś dotniemy z jakiegoś starego fotela i będzie ok. Dobra, generalnie pomysł był taki, ponieważ to była rozpruta gąbka, która dosłownie tutaj jak kawałek metalu i to wyglądało brzydko i nie trzymało się kupy. Skleiłem to mamutem, docisnąłem mocno, zakleiłem tym i do tego, żeby ona nie ruszała się za bardzo, odkręciłem śrubę mocującą między śliziskiem a oparciem, o tą. I teraz wytnę tutaj otwór, zrobię otwór i jak to się będzie trzymać razem, to też nie będzie, jak jest tak,
to cała gąbka się rusza. Jeśli będzie tak, to też ten plastik będzie osłaniał tą gąbkę od chodzenia. Tutaj będzie trochę gorzej, no bo będzie widać po prostu ten wystający polec, ale koniec końców powinno lepiej trzymać, więc do tego dążmy. Dobra, nie wyszło to najlepiej, ale też nie najgorzej. Generalnie coś tam trzyma. Śruba jest zamocowana, ta gąbka się trzyma, tu jest rzeczywiście pełna gąbka. Ups. No, więc to nie jest plastik, to jest gąbka, więc chuja to dało. Ale tutaj jest już wzmocnione, więc myślę, że jak klej sklei, to naprawdę, jak ten mamut trzyma, to nie ma mocnych. Zostało to tutaj przyciągnąć ten tył. Trzeba zacząć od tego, żeby tutaj są takie spinki, dwie. Te spinki sobie tu nabijamy. Jedna spinka. Rura siedzi. Teraz ostatni tutaj element. Na sam koniec to jest zaciągnięcie tego tutaj. Raz. Tu sobie użyjemy śrubokręta. Dobra. No i jest. Siedzi wszystko. Więc generalnie zszywanie mamy już za sobą. Wygląda to w ten sposób. Tu cały poczek był w złym stanie, w sensie to była taka łatka nałożona, przyklejona jakimś butaprenem czy czymś takim. W każdym razie to się wyszlifuje. Wygładzi się tak samo te wszystkie pęknięcia. Tachla do skóry i jedziemy. No dobra, czas na szlifowanie. Wyszlifujemy to, nałożymy skórę w płynie, inaczej szpachlę po prostu do skóry. Zaszlifujemy, porobimy gładziutko, pomalujemy i zobaczymy co wyjdzie. W sumie w czasie jak to sobie schnie, to tak naprawdę można taśmą już taką domalarską zasłonić wszystkie plastiki przed malowaniem. Więc... No i dobra, myślę, że można już szlifować gąbeczką delikatnie, powolutku. W międzyczasie schnie. Można pójść zobaczyć jak tam wygląda sytuacja. I powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony, ale nawet gąbki wysły. Więc no, jest progres. Póki to schnie jeszcze, a w sensie w schłam, to można tak naprawdę posprzątać tutaj tą wykładzinę całą. No i dobra, jest czysto pod fotelami, relatywnie czysto. Lepiej niż było na pewno. Dobra, czekajmy, będziemy szlifować i malować. Jako że godzina minęła, myślę, że można już to zeszlifować. Odejdźmy się do roboty. Generalnie nie jest idealnie, ale nie miało być. Miało być średnio. I średnio też jest. Myślę, że jest na pewno lepiej niż było. Nie ma dziur, nie są popękane. Nie wystaje nigdzie ten klej poprzedni.
No i nic, poczekam aż to wyschnie. Myślę, że można założyć już do samochodu. Dobra, no to czas zamontować siedziska. Analogicznie jak wcześniej. Zaczynamy od podpięcia pasów. Z tej strony tam jest ta śruba, którą zmontowaliśmy. Potem podpięcie od spodu 3 złączek. Później 2 śruby z przodu, 2 śruby z tyłu. No i zobaczymy efekt końcowy teraz. No i to jest efekt końcowy. Dwa wymienione fotele. Wcześniej jeszcze nie nagrałem tego na filmiku, ale wrzucę pod przerzutki teraz, jak naprawiłem przełącznik świateł, który się zacinał, nie wygaszał świateł do końca oraz zmienione zostały też żarówki w konsoli, więc wszystko jest podświetlone i wygląda tak, jak teraz widzicie na filmiku. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można zmodyfikować Zetkę, to zapraszam do komentowania. Do zobaczenia w kolejnym filmie.